Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale wideo na kanale. Dzisiaj dotarł do mnie produkt firmy BigMe i jest to o tyle ciekawe urządzenie, że nie jest tylko zwykłym czytnikiem książek, czytnikiem e-booków z kolorowym ekranem, ale jest czymś w rodzaju hybrydy, ponieważ również jest oparty na Androidzie, czyli tak naprawdę jest hybrydą tabletu z Androidem i czytnika e-booków z kolorowym ekranem. Urządzenie bardzo ciekawe, na papierze o świetnych parametrach, a więc nie przedłużając, przejdźmy do wideo recenzji. Już samo opakowanie zasługuje na pochwałę. Producent zapakował całość w dwa pudełka i te pudełka połączył ze sobą. Mamy tutaj informacje o modelu, jest to BigMe B751C. Specyfikacja zdradza już ilość pamięci RAM, jest to 4 GB, więc całkiem sporo. Pamięć storage 64 GB, ale rozszerzalna chyba do 1 TB poprzez slot na karty microSD. Android, jeżeli dobrze pamiętam, 11. Sprawdzimy to oczywiście przy już samym urządzeniu, ale na początek brawo dla producenta za świetną jakość zapakowania urządzenia. To powoduje, że jeżeli chcielibyście to urządzenie komuś albo sobie kupić na prezent, to jak najbardziej myślę, że warto, bo jakość spasowania, jakość zapakowania jest naprawdę na najwyższym poziomie. Ale nie opakowanie się liczy, więc sprawdźmy, co mamy w środku. I tutaj otrzymujemy, słuchajcie, dwa pudełka. Jak łatwo się domyśleć, w tym pudełku mamy informację 7 cali. Tutaj jest sam czytnik, a tutaj mamy pokrowiec, równie ładnie, elegancko zapakowany. Może zacznijmy od pokrowca. Fabrycznie dołącza go producent w zestawie. Może o nim nieco później. Logo BigMe. Ciekawy dodatek, brawo producent. I właściwe opakowanie. Tutaj mamy już, słuchajcie, sam sprzęt, sam czytnik metalowy. Bardzo dobra jakość wykonania już na pierwszy rzut oka, ale o nim może za chwilę. Sprawdźmy, co jeszcze otrzymujemy w zestawie sprzedażowym, bo jest on bardzo bogaty. Mamy czytnik, rysik do ekranu dotykowego. Możemy oczywiście obsługiwać urządzenie zarówno palcem, jak i rysikiem. Oraz otrzymujemy pudełko, a w pudełku zobaczymy, co otrzymujemy w pudełku. Dodatkowe wkłady do końcówki do rysika oraz kabel typu A do typu C. Brawo producent za stosowanie uniwersalnego standardu oraz trochę instrukcji obsługi, których ja oczywiście tradycyjnie czytać nie będę. Brawo producent, otrzymujemy wszystko, co potrzebujemy. Zapasowe rysiki, wkłady do rysika, do piórka, samo piórko, tablet i nawet pokrowiec, więc zestaw jest jak najbardziej na początek bogaty i w zupełności wystarczający. Nie pozostaje mi nic innego, jak, słuchajcie, rozpakować urządzenie. Po zdjęciu folii widzimy ekran. On będzie się palcował, ale to jest normalne. Tu mamy szkło najprawdopodobniej. I już widać kolorowe kwadraciki, kolorowe sześciany, które zdradzają, że mamy do czynienia z fajnym kolorowym ekranem. Kolorów jest, jeżeli dobrze pamiętam, ponad 4000, więc całkiem sporo. Oczywiście nie liczcie na ilość kolorów z wyświetlaczy czy z monitorów, bo to w tej chwili przy obecnym rozwoju technologii jest niewykonalne. Tutaj mamy metalową ramkę, mamy slot na karty microSD. Tutaj mamy włącznik główny i głośnik
Druga strona. Spróbuję złapać fokus. Jest tu taka coś w rodzaju plastiku stylizowanego na skórę. Chropowata powierzchnia, wygląda jak skóra. Fajnie, elegancko to się prezentuje. Na pewno nie będzie się tak łatwo rysować. Mamy dwa klawisze tutaj i trzeci klawisz u góry służący do włączenia urządzenia. Animacja producenta. Słuchajcie, celowo teraz wyłączyłem wszelkie lampy, oświetlenie, żeby zobaczyć, jak ten ekran wygląda. No i jest trochę, powiedziałbym, w tej chwili ciemny, ale jak tylko naciśniemy klawisz, to podświetlanie się włącza i teraz już jest całkiem przyjemne do korzystania. Podświetlanie jest w trybie standby wyłączone, a po naciśnięciu, po wybudzeniu sprzętu jest on podświetlany. Słuchajcie, ja teraz nie będę biegał po menu, tylko może założę pokrowiec i zacznę korzystać z urządzenia, a do Was wrócę po może tygodniu, 2 tygodniach testów, tak żebym mógł Wam powiedzieć coś więcej o tym sprzęcie, jak on się sprawuje. Może jeszcze załóżmy pokrowiec. Bardzo fajny, tutaj taki jakby zamszowy, tutaj plastikowy. Też stylizowany na skórę. Więc włóżmy nasze urządzenie i zacznijmy z niego, słuchajcie, korzystać. Tutaj jest miejsce na rysik, logo BICMI. I słuchajcie, automatycznie się odblokowuje, więc bardzo fajnie to wygląda. Popatrzcie teraz, tak? I automatyczne odblokowanie. Jak widać, jest tu jakiś czujnik, który pozwala wybudzać urządzenie i go również usypiać. Działa to błyskawicznie, brawo producent. Jeszcze może sam rysik, zobaczymy, jak on się prezentuje. W zestawie dostajemy rysik, który jest zasilany baterią. Bateria to model AAA 1,5V. Brawo, że producent dołączył ją do zestawu. Nie wiem, czy będzie to widać, ale BICMI wykrył nowy update i on bardzo wiele wprowadza, bo jak widać wprowadza nową wersję aplikacji, nową wersję ChatGPT, zwiększa, słuchajcie, liczbę klatek odświeżania do 21 klatek w trybie Extreme, poprawia OCR-a, czyli same dobre rzeczy. Także ja oczywiście update'uję i czekamy na ściągnięcie tych danych. Update zajmuje 191 MB, ale Wi-Fi jest szybkie, więc nie powinno to zbyt długo trwać. Już update się ściągnął. W tej chwili się, słuchajcie, update'uje. Jak widać, kopiowanie jest w trakcie. Nie pozostanie mi nic innego, jak poczekać, aż dojdzie do 100%. Całość prezentuje się następująco, bardzo elegancko. Ja wrócę do Was po kilku tygodniach testów, ale dla Was będzie to jak pstryknięcie palcem. No dobrze, słuchajcie, to zacznijmy od specyfikacji może, bo ta jest naprawdę bardzo ciekawa. Jeżeli chodzi o ekran, to tutaj mamy ekran e-ink, ale kolorowy, co jest na pewno w pewnym stopniu rewolucją. Mamy oczywiście i case, i rysik, to też jest na plus. Mamy autorską technologię eliminacji ghostingu. W ostatnim update'cie, jeżeli chodzi o ekran, to tutaj nawet mamy tryb, jeżeli dobrze pamiętam, 21 klatek w trybie ekstremalnym. Za samą moc odpowiada 8-rdzeniowy procesor o taktowaniu do 2,3 GHz.
Kamery oczywiście nie ma, bo i po co. Jeżeli chodzi o pamięć, to mamy 4 GB RAM, aby płynnie ten system Android 11 mógł działać i 64 GB pamięci wewnętrznej, ale rozszerzalne to jest do 1 TB kartą pamięci, więc myślę, że microSD, więc myślę, że nikomu tutaj nie zabraknie mocy. Jeżeli chodzi o klawisze, to mamy 3 funkcjonalne, 2 tutaj klawisz w górę, klawisz w dół i 1 fizyczny u góry. Mamy też oczywiście głośniki. Tutaj jest również informacja o tej karcie, o której już wcześniej wspominałem, co jak najbardziej jest. Mamy Dual Band Wi-Fi i Bluetooth 5.0, więc niczego tutaj nie brakuje. Pojemność baterii to 2300 mAh i w trybie pracy jako nawet kolorowy czytnik e-booków to jest naprawdę bardzo, słuchajcie, dużo i czas pracy jest naprawdę dobry. Oczywiście, jeżeli zaczniemy korzystać z wszelkich funkcjonalności, które wymagają mocy procesora, czy też z internetu, z pełnego Androida, z gier, aplikacji, no to tutaj bardziej zbliżymy się do czasu pracy jak na smartfonie. Android wyjściowo 11, ale z opcją update'u. Producent nie zapomina o update'cie. Ja po wyjęciu z pudełka taki update już pierwszy miałem. Mamy też pełne pisanie odręczne w całym systemie. Jeżeli chodzi o podświetlanie ekranu, tak, posiada, nawet regulowane, również jeżeli chodzi o odcienie. Mamy wysokość 136 mm, 155 mm na 7 mm, a wszystko to waży zaledwie 212 gram. Jeżeli chodzi o sam system, możemy sterować za pomocą rysika, ale również za pomocą palca. I ja w tej chwili posłużę się już dłońmi. Przechodzimy do głównego menu. Tutaj mamy sporo opcji, jeżeli chodzi o funkcjonalność. Notatki ze spotkań. Możemy utworzyć taką notatkę ze spotkania i oczywiście pismo odręczne będzie rozpoznawane. Menadżer lokalnej pamięci. Ja mam załadowanych trochę książek, czy EPUBów, czy PDF-ów. Wszystkie można równie dobrze czytać. Mamy główne menu. Mamy sekcję chmurową. Mamy zarówno chmurę BigMe, Baidu, Dropbox, Google Drive, czy też OneDrive. Mamy również opcję tłumaczenia. Tutaj mamy język angielski jako język docelowy. Na liście mamy też inne języki i możemy wybierać również podmiot, jeżeli chodzi o tłumaczenie. Możemy wybrać również rodzaj dokumentu, rodzaj formatu. Jedną z ciekawszych funkcjonalności jest również BigMe GPT, czyli coś w rodzaju czatu GPT, ale od BigMe. Możemy korzystać z funkcjonalności czatowania ze sztuczną inteligencją i uzyskiwania ciekawych informacji. Oczywiście ograniczeniem tutaj są dostępne języki. Większość tego typu dostępnych czatów niestety wspiera głównie język angielski. Z innych ciekawych aplikacji jest oczywiście przeglądarka, kalkulator. Przeglądarka jak najbardziej działa i można spokojnie przeglądać różne materiały na ekranie czytnika. Mamy również kolorowny słownik i możemy tutaj wyszukiwać różne zwroty, chociażby z Wikipedii, więc całkiem fajna funkcjonalność. Możemy od razu przejść do danego znaleziska i poczytać więcej na ten temat. Mamy oczywiście również kalendarz. Mamy również wsparcie dla Kindla, aplikację muzyki. Przede wszystkim, jeżeli chcielibyśmy zainstalować jakąkolwiek aplikację, to mamy pełny dostęp do sklepu Google'a, a tutaj możemy sobie wybierać już różne aplikacje. Ja zainstalowałem, jeżeli dobrze pamiętam, OneNote'a. Jest też wbudowany Sound Recorder. Pozwoliłem sobie zainstalować grę
działa całkiem sprawnie. Mamy też Office'a Lite'a i na drugiej stronie jeszcze aplikacje takie jak Xmail, Xphoto, YouTube. Mamy też zarządzanie aplikacjami, informacja o aplikacjach w tej chwili się uaktualnia. Możemy automatycznie ustalić, które aplikacje mają działać, uruchamiać się automatycznie i działać w tle. Informacje o baterii. Także mamy również tutaj pełne Wi-Fi i słuchajcie, pełny dostęp do sklepu Google'a. Możemy sobie ulubione aplikacje również zainstalować i mieć je pod ręką. Mamy również pozycję książki offline i tutaj możemy mieć całą bibliotekę. Mamy też kwestię notatek. Możemy sobie tutaj również porysować na ekranie, korzystając chociażby z rysika i dorysować na przykład uszy dinozaurowi. Oczywiście menu chociażby notatek mamy w pełni spolszczone. Jeżeli chodzi o OCR, to jest naprawdę nieźle. W notatkach mamy możliwość chociażby napisania na przykład czegoś takiego i w tym momencie możemy również wykorzystać skorzystać z Lassa, zaznaczyć ten fragment. Tutaj mamy możliwość OCR-a i pięknie rozpoznaje, co mieliśmy na myśli. Możemy to oczywiście wysłać również w formacie PDF, PNG, eksportować. Możemy również skorzystać z pełnego OCR-a i mamy wsparcie dla wielu języków, chociażby języka polskiego. Jeżeli napiszę w tej chwili coś takiego: cześć widzowie, i skorzystamy z OCR-a, to automatycznie, jak widać, pięknie rozpoznał mi tekst. Możemy sobie oczywiście zmieniać języki. Ja mam angielski, polski i chiński, natomiast możemy przełączać się między większą ilością języków dostępnych. Tutaj mamy chociażby część tych, które są wspierane, więc lista jest całkiem długa i zapewne będzie jeszcze aktualizowana przez producenta w kolejnych update'ach. Kolorowy ekran czy kolorowy e-papier to jest zupełnie inna jakość i zupełnie inny poziom, jeżeli chodzi o czytanie. Nie mamy tylko czarno-białego tekstu, mamy też kolory, więc no, jeżeli raz się zobaczy tego typu e-papier, to nie chce się wracać do czarno-białego ekranu. Sama jakość ekranu jest również bardzo dobra. Dodatkowo mamy dwa fizyczne klawisze, które ułatwiają pochłanianie książek. Zawsze mamy pod ręką również podręczne menu. I tutaj możemy robić zrzuty ekranu, odświeżać ekran. Możemy też kopiować. Również dedykowaną aplikację Kindle z możliwością obsługi sklepu z tysiącami książek. Więc jeżeli ktoś posiada Kindle, to tutaj nie musi się martwić tym, że przechodząc na platformę BigMe straci dostęp do Amazona. Producent, stosując swoją autorską technologię, doszedł do odświeżania z częstotliwością 21 klatek na sekundę dla kolorowego e-papieru. Mamy specjalny tryb wideo, który umożliwia również podkręcanie tych parametrów. Także jest możliwe oglądanie YouTube'a nawet na tym ekranie. BigMe do komputera czy laptopa. Pojawia nam się w moim komputerze stacja BigMe, na którą możemy załadować dane. I tutaj mamy w tej chwili informację o wolnej przestrzeni. Jest to 43 GB w tej chwili wolnej pamięci, więc mamy sporo miejsca na pliki multimedia.
Przez kilka dni testowałem urządzenie BigMe, tak aby móc podzielić się z Wami swoimi przemyśleniami. Czy jest to sprzęt idealny? Na pewno nie. Czy warto go polecić? Myślę, że jak najbardziej tak, z małym zastrzeżeniem. Nie traktujcie tego urządzenia jako tabletu z e-inkiem, kolorowym ekranem, e-papierem, a wręcz odwrotnie. Jeżeli będziemy traktować to urządzenie jako czytnik e-booków z kolorowym ekranem, kolorowym e-papierem, z dodatkową funkcjonalnością tabletu, to jak najbardziej będziemy zadowoleni. Ponieważ główną funkcjonalnością tego urządzenia jest tak naprawdę konsumpcja treści, czy to PDF-ów, czy też książek. Dodatkową funkcjonalnością na pewno jest bardzo fajny rysik i możliwość pisania, notowania na ekranie, później rozpoznawania chociażby tekstu do OCR-u, więc to jak najbardziej na plus. Mamy również dostęp do tysięcy aplikacji ze sklepu Google Play. Możemy na tym tablecie oglądać YouTube'a, możemy również grać, czytać, bawić się, korzystać z innych aplikacji, ale tutaj musimy liczyć się z pewnymi ograniczeniami związanymi z rozwojem technologii e-papieru, czyli chociażby odświeżaniem ekranu. Firma BigMe i tak dosyć wysoko postawiła poprzeczkę, bo w tej chwili ten ekran odświeża się nawet częstotliwością 21 klatek na sekundę, więc jest już naprawdę bardzo dobrze. Natomiast na pewno nie jest to 120 Hz ekran LCD. Ja to urządzenie mogę polecić jako świetny czytnik e-booków z dodatkowymi funkcjonalnościami. Kolorowy ekran, szybkie odświeżanie ekranu i dodatkowe funkcjonalności związane z otwartą bazą Androida. Jestem ciekawy Waszej opinii na temat elektronicznego papieru, czytników e-booków. Czy korzystacie, czy zamierzacie dopiero korzystać i czy wystarczy Wam czarno-biały e-ink, czy też będziecie szukać czegoś z kolorowym ekranem. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, one są do Waszej dyspozycji. Jeżeli materiał się Wam spodobał, to proszę oczywiście o łapki w górę oraz subskrypcję kanału, aby nie ominął Was żaden nowy film, najlepiej z dzwoneczkiem. Na koniec jeszcze dorzucę Wam kilka innych ciekawych materiałów wideo, które mogą się Wam spodobać. Hej, hej, do zobaczenia w kolejnym wideo.